Dla osób wrażliwych i empatycznych postawienie granicy może być wręcz wejściem na Mount Everest. I tutaj jest wiele przyczyn, dlatego że po pierwsze nie wiedzą, jak to zrobić, jak w ogóle do tego podejść. Po drugie, obawiają się, że jak już to zrobią, to będzie konflikt, więc wywołają tarcie, konflikt, kłótnie, konfrontację, a to jest bardzo trudne. No i oczywiście też obawiają się wyjścia na tą złą osobę, na tą konfliktową, na tą, której się nigdy nic nie podoba, albo po prostu gdzieś tak moralnie, etycznie niewłaściwie postępującą. Jeżeli gdzieś zaliczasz się do grona tych osób, które mają właśnie tego typu wątpliwości, to ten film jest właśnie dla ciebie. Dlatego, że dzisiaj przedstawię ci wersje asertywności, które wcale nie muszą być bardzo twarde i surowe, tylko może być to coś, co nazwiemy sobie takim współczującym nie, współczującą granicą. Ona zostanie postawiona, ale w mniej stanowczy, twardy sposób, a w bardziej współczujący, bo tego typu asertywność też się może ci przydać. Albo może być też punktem wyjścia, jeżeli gdzieś jesteś na początku drogi odkrywania czegoś takiego jak asertywność lub w ogóle swoje własne prawo do swojego własnego ogródka. Oczywiście musimy sobie dodać, że niekiedy to zależy od sytuacji. Niekiedy przyda ci się bardziej stanowcze, wprost, prosto powiedziane nie lub postawiona granica. I o tym były inne filmy. A czasami w niektórych relacjach chcemy po prostu coś zaznaczyć, gdzieś swoją obecność. Nie musi to być takie twarde. I co wtedy, nie? I wtedy mamy wątpliwość, ale jak to zrobić? No to ten dzisiejszy film jest na to odpowiedzią. Aczkolwiek jeżeli chcesz rozwijać temat asertywności, to zapraszam do innych filmów. Tutaj na kanale jest już ich bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj przedstawię ci dwa podejścia, dwie techniki, dwa sposoby na to, na co w ogóle zwrócić uwagę, żeby postawić tę granicę w sposób bardziej współczujący i empatyczny. Zanim do nich przejdziemy, wielkie dzięki za to, że tutaj jesteś. Wielkie dzięki za to, że zostawiasz komentarze i gdzieś tutaj jakieś kliknięcia. Także chciałabym bardzo podziękować osobom, które wspierają ten kanał poprzez Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo doceniam waszą obecność i możemy przechodzić do naszego filmu. Punkt numer 1. Technika pierwsza. Gotowe zwroty na trudne scenariusze. To, co najbardziej rozbija asertywność, to jest nie mam pojęcia, co powiedzieć. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie mam pojęcia, jak to ugryźć, jak ja miałabym się zachować, jakie słowa użyć. I do tego właśnie jest ten pierwszy punkt, w której zapoznam cię z tym po prostu z przykładami. Jak to może wyglądać? Za chwilę ci przeczytam kilka przykładów takiej postawionej granicy, która będzie właśnie dobra dla osób, które są wrażliwsze, które chcą to zrobić w bardziej empatyczny sposób, a twarde nie przechodzi przez gardło. Opieram się tutaj gdzieś i myślę, że jeżeli jesteś tym zainteresowana lub zainteresowany, to kierunek porozumienia bez przemocy to może być właśnie to. Gdzieś wolno się też na tym opieram, na tej wiedzy. Jest to bardzo ciekawe podejście. A więc weźmiemy sobie 3 różne sytuacje, w których jest jakiś problem, chcesz gdzieś coś powiedzieć, w sensie nie, ale nie masz pojęcia, jak to zrobić. Przykłady. Pierwsza sytuacja, przeciążenie. Nie? Masz dużo obowiązków, masz dużo rzeczy na głowie, a ktoś ci przychodzi z jakąś propozycją albo z jakąś prośbą, która ciebie ma obciążyć jeszcze bardziej, na co masz absolutnie zerową ochotę oraz zasoby. Jak to powiedzieć? Na przykład, dzięki za zaufanie. Tak? Popatrz, najpierw mówimy, nie mówimy nie, wyjdź, tylko dzięki za zaufanie. Obecnie mam bardzo dużo na głowie. Nie jestem w stanie przyjąć niczego nowego. Muszę już wracać do swoich zadań. Jak widzisz, to jest więcej niż powiedzenie nie i niektórych może przerażać, ale to jest długo. Ja mam tak długo mówić? No jeżeli chcesz ubrać słowo nie w bardziej współczującą, empatyczną wypowiedź, to musi być wypowiedź. Twarde, surowe nie jest krótkie. Natomiast jeżeli potrzebujesz troszeczkę to wyprać w płynie do zmiękczania tkanin,
to musi to troszkę trwać. Dodaj do tego jeszcze 2 zdania. I dlatego tak to wygląda. Druga sytuacja, zaproszenie, na które nie masz ochoty. Nie masz ochoty go przyjąć, nie masz ochoty pójść na jakieś wydarzenia, nie masz ochoty po prostu w tym uczestniczyć. I znowu zaczynamy. Dzięki za zaproszenie. To brzmi świetnie. Czyli dajemy troszeczkę taką kanapkę, nie? Najpierw mówimy coś pozytywnego, potem nasze nie i potem jeszcze raz kończymy czymś pozytywnym. Czyli zaczynamy. Dzięki za zaproszenie. Naprawdę bardzo doceniam, że o mnie pomyślałeś, że o mnie nie zapomniałeś, ale w ten weekend po prostu muszę doładować swoje baterie. Bawcie się dobrze. Życzę wam miłej zabawy. I znowu mamy tak naprawdę 3 poziomy, nie? Czyli dzięki, super, doceniam, fantastycznie. Nie jestem w stanie. Muszę podładować swoje baterie, muszę się zregenerować. Baw się dobrze. Życzę miłej imprezy. No i trzecia sytuacja, kiedy czujesz presję. Presję tego, że powinnaś gdzieś przyjść, powinieneś komuś pomóc, że to jest jedyna, ta właściwa, odpowiednia, poprawna opcja dla ciebie, to jest właśnie komuś pomóc, gdzieś coś zrobić, jednocześnie nadwyrażając siebie i swoje siły i możliwości. Jak z tego wybrnąć, nie? Jak tutaj postawić granicę? No i zaczynamy znowu od czegoś, co waliduje, czegoś, co zauważa tą potrzebę w drugiej osobie, bo my uznajemy ją za ważną, my tego nie lekceważymy. Asertywność nigdy nie jest brakiem poszanowania dla kogoś, czy lekceważeniem kogoś. To nie jest asertywność wtedy. Ale oczywiście też nie lekceważymy siebie. I to jest ten punkt najważniejszy. A zatem możemy powiedzieć w takiej sytuacji: rozumiem twoją sytuację, słyszę, że jest ci bardzo ciężko. Jednocześnie nie jestem w stanie teraz ci pomóc. Może innym razem. Jak widzisz, uznajemy, dajemy tej osobie coś. Dlatego nazywam to tak trochę roboczo współczujące, nie? Dlatego, że my jesteśmy w stanie coś zobaczyć w tej osobie. Widzimy to, szanujemy, przekazujemy generalnie komunikat: ja widzę. Ja widzę cię, widzę, że potrzebujesz czegoś, widzę ciebie i jednocześnie widzę siebie. I jednocześnie widzę swoje zasoby, które są na wyczerpaniu albo których w ogóle już nie ma. I po prostu nie mam z czego ci dać. Ale widzę cię. I to jest technika właśnie taka, którą gdzieś możemy sobie uskutecznić, jeżeli gdzieś nasza wrażliwość bardzo słabo toleruje twardsze postawienie spraw, to tego typu wypowiedzi mogą ci po prostu łatwiej przejść przez gardło. A przynajmniej mogą się wydawać bardziej realistyczne i możliwe do przeprowadzenia. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałam ci dzisiaj przekazać. Przechodzimy do drugiej. Zabezpieczanie przyszłości. I to też jest świetna alternatywa do twardego nie. Mianowicie chcemy nie mówić nigdy, zejdź mi z oczu, tylko mówimy nie teraz. A to jest wielka różnica. Dlatego, że po prostu komuś mówisz: okej, widzę cię i odraczamy to, o co mnie prosisz za jakiś czas. Odraczamy to w czasie, czyli mówię jeszcze nie, a nie po prostu twarde nigdy. Nigdy nie. I to może wyglądać jak: nie mogę się spotkać z sobą w tym tygodniu, ale bardzo chętnie zobaczę się w przyszłym albo za miesiąc. Kiedy będziesz mieć czas? Nie? Czyli powiedzieliśmy nie, to jest nie. Nie idziesz dzisiaj na to spotkanie. Ale jednocześnie nie zamykasz przed kimś drzwi, przed nosem tej osoby w sposób jakiś bardzo drastyczny czy brutalny. Albo nie mogę ci pomóc w całej przeprowadzce, ale mogę wpaść na 2 godziny rano w sobotę, co wtedy będę mógł zrobić. Czyli znowu mówisz nie w takiej formie, nie w takiej ilości, ale troszkę coś tak. I to też może być po prostu łatwiejsze dla ciebie do wypowiedzenia, łatwiejsze do zastosowania. Albo bardzo mi przykro, nie mogę tego dla ciebie zrobić, cokolwiek to by nie było, ale mogę ci podesłać kontakt do kogoś, kto się świetnie na tym zna. Czyli znowu gdzieś mówimy nie ja ci tego nie zrobię, ale mogę ci jednak w jakiś inny sposób pomóc.
nie obciążając swoich zasobów, nie wyczerpując swoich zasobów, nie przeciążając, przesumowując siebie. I to jest tak naprawdę esencja zdrowego podejścia, asertywności, czy bardziej stawiania granic, czyli to jest ten moment, to jest ten punkt, w którym mogę szanować kogoś innego, jednocześnie siebie też szanując i nie lekceważąc. Tymi wypowiedziami, tymi 2 podejściami właśnie to szukamy tego złotego punktu, nie? Pamiętaj, szukanie równowagi, gdzieś łapanie równowagi, równowaga to jest w ogóle bardzo dynamiczny punkt. To nie jest tak, że te wypowiedzi, które ci teraz powiedziałam, mają ci się przydać w każdej możliwej sytuacji. Nie szukaj takich w ogóle nigdzie. Nie ma złotej metody, która zadziała gdzieś. Ale są pewne podejścia, które być może warto wypróbować i w doświadczeniu zobaczyć, jak działają. Oczywiście to jest duży temat w ogóle, który nazwałabym stanąć po własnej stronie. Jeżeli gdzieś to ciebie dotyczy i chcesz przegadać tą sprawę w bardzo indywidualnych warunkach, w twoim indywidualnym kontekście, zapraszam na spotkania 1 na 1. Jeżeli chcesz kontynuować temat, to jest bardzo dużo filmów o tym wszystkim na tym kanale, a jednocześnie także na newsletterze, w którym dajemy sobie po prostu spokój raz w tygodniu w formie pisanej. Jeżeli potrzebujesz takiego zakątka ciszy i spokoju i budowania siebie, to właśnie to jest ten newsletter. I jednocześnie chcę zakończyć pracę domową. To, co ciebie proszę w dzisiejszym filmie, to jest stwórzmy taką bazę współczującego nie. Stwórzmy sobie komunikaty, tak żeby ktoś, kto zerknie na komentarze, jeszcze coś tam sobie wyłowił. O, tutaj fajnie ktoś coś ma, jakiś patent. O, tutaj fajnie ktoś mi coś podpowiedział. Stwórzmy sobie taką bazę danych, z których możemy przebierać i wybierać, bo właśnie nie ma jednego złotego sposobu na wszystkie możliwe sytuacje, ale im więcej gromadzisz możliwości, tym bardziej ci się otwiera ten horyzont i jest z czego wybierać. A to oznacza, że twój umysł myśli sobie, okej, jak nie tędy, to owędy, tak? Jak nie tą drogą, to. Jeżeli nie w takim zdaniu, to w innym. A to oznacza, że szybciej sięgniesz po to nie, po to postawienie granicy, po to zadbanie o siebie. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, jakie tutaj postanowisz napisać. Jeżeli nawet nie masz takiej frazy, to może napisz o tym, jak to widzisz, jak tobie przychodzi stawianie granic. Z góry za to bardzo dziękuję, bo to jest po prostu wsparcie tego kanału i to jest ruch na tym kanale, a to lubią algorytmy. Bardzo dziękuję także za oczywiście wsparcie poprzez Patronite by Coffee czy bezpośrednie wpłaty. Bardzo, bardzo doceniam waszą obecność. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.